Witam w kolejnym odcinku. No, co niektórzy pewnie już widzą, że znów ta sama ambona, co ostatnio. Ale słuchajcie, jak dziki tu chodzą, pilnujemy tego pola, no to co będę szukał? Kwadratowych jaj. I wymyślał koło na nowo. Były dwie watachy, jak ostatnio tutaj byliśmy, nie dalej jak wczoraj. Ponieważ to będzie taki odcinek dzień po dniu. Jedna watacha była z lewej strony w ogóle nie strzelana. No i tak Wam powiem, że wyszły, schowały się i w międzyczasie zobaczyłem, że przede mną na polu są następne dziki. Wybraliśmy jednego, notabene 28 kg ważył, także szacowałem go około 30, na ciepło miał 29 kg, zrzuciłem 28 kg. No, słuchajcie, no fajny dziczek, przylatek, bardzo konsumpcyjny, bardzo fajnie strzelony. No i tyle, powiem Wam, że naprawdę polowanie było udane, mega. Udało się upolować 2 lisy. Trzeci był, ale go nie ma. Ale no, poczekamy, może dzisiaj się pokaże. Więc posiedzimy za tym lisem. No i muszę Wam powiedzieć, że akurat u mnie pół dnia padał deszcz. Więc przyjechałem tutaj 19 godzina. Ładnie jest 10 po 7. Przyszedłem, rozłożyłem się i siedzę. Mam nadzieję, że dzisiaj wyjdę wcześniej. Może się uda nagrać, no zobaczymy. Na początku jeszcze całego odcinka przypominam o subskrypcji. Jeżeli nie zasubskrybowaliście jeszcze kanału, no to dla Was to informacja, że odcinki się ukazują na bieżąco, nie przegapicie nic. Dla mnie to pomaga w rozbudowywaniu kanału, zasięgi zwiększa. Zostawcie łapkę do góry. Zaczęła już działać strona sudeckaostoja.com. Możecie tam wejść na tą stronę, zobaczyć. Na razie ona jest jeszcze biedna, nie będę się, nie czarujmy się, ale no dajcie mi chwilę, dajcie mi, nie wiem, 2-3 tygodnie i ta strona wystrzeli. Jest tam blog, jest sklep, będziecie mogli kupić czapkę, będziecie mogli kupić kubek, ale nie tylko. Te rzeczy, które ja używam, czy optyka, termo, nokto, też w międzyczasie na stronę wejdzie, więc zapraszam Was bardzo. Mi będzie przyjemnie. Będą zakupy łączone, już z Michałem nad tym debatujemy. Będzie numer telefonu, jak będziecie dzwonić, będziecie się łączyć bezpośrednio z Michałem, więc możecie jeszcze z nim pogadać na inne tematy. Od strony zaplecza. Będziemy tą stronę rozbudowywać, tak? Jest tam jeszcze kilka osób, które pewnie do tej strony też dołożą swoje 5 groszy. Będziemy coś tam pisać, będzie dużo zdjęć. Chcę tego bloga poprowadzić tak bardzo, bardzo intensywnie, w połączeniu oczywiście z Instagramem, z YouTube'em, z Facebookiem. Będzie naprawdę z tej wyprawy, którą lecimy za kilka dni do Namibii, będzie masę zdjęć, także no chciałbym to właśnie tak zrobić na bogato, żeby ta strona żyła, żeby się tam dużo na tym blogu działo. No a dla mnie wsparcie też kanału od Was, jeżeli macie życzenie na Patronite, możecie znaleźć, link macie pod filmem oczywiście, możecie wesprzeć na YouTubie lub robiąc zakupy u nas w sklepie, tak? Także będzie, mam nadzieję, że strona będzie taka, jak to się mówi, potocznie z jajem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chciałbym, żeby tam było trochę artykułów, dużo zdjęć, jakieś wideo, coś takiego innego, tego czego jeszcze nie ma. Ale to wszystko wymaga czasu i pracy przede wszystkim, no i też nakładów, tak? Bez wsparcia finansowego, bez zainwestowania w te odpowiedniej ilości pieniędzy nic z tego nie będzie, więc tutaj no, nie od razu Rzym zbudowano, więc powolutku będziemy działać. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba szata graficzna. Oprawa, na razie mówię, na tej stronie się jeszcze wiele zmieni, ona jest odpalona, żeby już była, żebyście wiedzieli, że ona jest. Natomiast myślę, że dajmy sobie, nie wiem, te 30 dni i ona będzie tam ulepszona, po prostu będzie bardziej bogata, ale ja na to też potrzebuję czasu. Dzisiaj bardzo dużo osób mnie bombarduje wiadomościami i dzisiaj sobie postanowiłem, że podsumuję te wiadomości, one pewnie dotrą do osób, które piszą do mnie wiadomości odnośnie doboru amunicji. Moi drodzy, jakbym mógł zescreenować te wiadomości wszystkie, które mam od Was, jakbym mógł Wam pokazać, pytacie mnie, jaką amunicję kupić, czy takiej firmy, czy takiej, czy taką, czy miękką, czy twardą, czy ekspansywną.
Słuchajcie, nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. No nie ma takiej możliwości. Wiele osób do mnie pisze, jaką amunicję na dzika. Nie pisze jaki kaliber, jaka broń. No nic, czy polowanie zbiorowe, czy indywidualne. Ja nie jestem w stanie odpowiadać na takie pytania, bo dla mnie te pytania są... tak naprawdę jest za mało informacji, które wy podajecie mi, żebym ja mógł wam udzielić odpowiedniej odpowiedzi. Natomiast moim zdaniem, skromnym, żeby komukolwiek polecać amunicję jakąś w danym kalibrze, to trzeba z tej amunicji troszkę popolować. Nie da się po prostu powiedzieć, że ta amunicja jest dobra, a ta jest niedobra. No nie ma czegoś takiego. Ja w zasadzie to tak naprawdę w moim odczuciu amunicję dzielę na dwa rodzaje. I skupmy się na tym kalibrze 308, tak, najbardziej popularny. Amunicję twardą i amunicję miękką, czyli soft point. Miękkie wszystkie to są takie, to jest amunicja, która zawsze uszkodzi wam tą tuszę więcej niż ta amunicja twarda. Ale to nie do końca tak jest. Jeżeli będziecie używali twardej amunicji, podam wam przykład, dla półamega jest na przykład twarda. Najtwardszą amunicją, z jakiej mi kiedyś przyszło strzelać i mojemu koledze Zbyszkowi, zaraz wam opowiem, to jest amunicja Gecko Plus. To jest amunicja naprawdę mega twarda, amunicja, która daje zawsze przestrzał, ale energia, która wychodzi z tuszy, jest nieporównywalnie większa. Ta amunicja nie zostawia tej energii w tuszy niż ze zwykłych soft pointów. Z tą amunicją Gecko Plus to było tak, że kiedyś kolega mój tutaj z koła, myśliwy, który bardzo dużo poluje, bardzo dużo, strzela naprawdę sporo. Myślę, że on strzela w sezonie, no to jest też pojęcie względne, bardzo dużo, tak, ale według mnie bardzo dużo. Strzela w sezonie od 4 do 5 paczek, czyli powiedzmy około 100 sztuk amunicji, odliczając z tego strzelnicę przy strzelanie coroczne, jakieś dostrzeliwanie, no to myślę, że te 80 sztuk zwierzyny spokojnie Zbyszek strzela, głównie dzików, ale również jeleni i sporo salin. Strzela z blazera, z R8, blazer jest w kalibrze 8x57 i powiem wam tak, używał kiedyś Gecko Plusa i nieraz się zdarzyło, że szukaliśmy mu dzika, czy to z Borysem, czy z poprzednim moim psem. I powiem wam, że Zbychu nie strzela w łeb. No i dobrze, to jest nawyk dobry, odpowiedni. Nie strzelania w łeb, strzela na komorę. Natomiast po tym plusie ta zwierzyna mu odchodziła bardzo, bardzo daleko. Jeżeli strzelał za łopatkę, czyli tak do domu się strzela, kula wchodziła i wychodziła, działało to jak strzała, po prostu jak szydło. Energia przechodziła, zwierzyna szła. No i tyle było. Później było szukanie. Zmienił tego plusa na inną amunicję, na Hornady Interlocka 12, chyba 6 grama. Jeżeli dobrze pamiętam, bo sam kiedyś z tą amunicją polowałem. Ale to jest zupełnie inny rodzaj pocisku, to jest typowy soft point. Problemy się skończyły. Natomiast uszkodzenia tuszy były dużo większe niż po tym Gecko Plusie, tak? Natomiast ta zwierzyna z reguły zostawała w ogniu lub po kilku metrach padała. Słuchajcie, nie ma snajperów. Znam asów, co na 300 metrów mi opowiadają, że oni byki w kark strzelają i tak dalej. Na 200 metrów lisy w pełnym biegu strzelają. To są tacy bajkopisarze, tak? Erotomany, gawędziarze. Więc ja na przykład oduczyłem się strzelania w łeb. W niektórych sytuacjach, owszem, strzelę, jeżeli chodzi o dzika. Wiem, że jest jakaś wielka skarpa, góra, gdzieś on może pójść, spaść, będzie problem z wyciągnięciem tuszy, więc strzelam w łeb wtedy. Natomiast większość, to co widzicie na filmach, widzicie, że ja strzelam tą zwierzynę ogólnie na komorę. I jeżeli chcecie zwierzynę strzelać ją do punktu skupu, no to jeżeli będziecie używali soft pointów lub pocisków typu, tak jak ja teraz strzelam RWS-em, speed tipem, będziecie strzelali Hornady SST, GMX-em, to są wszystko amunicje mocno ekspansywne. To są amunicje, które fragmentują, ale powodują natychmiastową śmierć. Albo ta zwierzyna odchodzi kilka metrów, dosłownie kilka, albo zostaje w ogniu. Przejrzyjcie sobie odcinki, gdzie polowaliśmy na dziki. Ja już drugi sezon lecę ze speed tipem. Ja tam nic nie szukam potem. Kompletnie nic. Wszystko co strzelam zostaje w ogniu. Więc to jest wyznacznik skutecznej amunicji. Natomiast jeżeli potrzebuję dzika do domu, to moi drodzy, zostawiam to 308 i biorę 9.
bo 9 robi uszkodzenia w tuszy zdecydowanie mniejsze niż 308. Pamiętajcie jedno, uszkodzenia w tuszy nie robi wielkość kalibru. To jest taka przypadłość, że ludzie myślą, 9, po 9 to nie ma co zbierać. No nie. Uszkodzenia w tuszy robi prędkość. Przede wszystkim robi prędkość. Czyli im lżejszy pocisk, im szybszy pocisk, tym uszkodzenia tuszy większe. 9 robi mniejsze uszkodzenia w tuszy, w sarnie na przykład, niż 223. Więc jeżeli potrzebuję dzika do domu, to strzelam go z 9, ewentualnie z 308, ale wtedy amunicją taką bardzo łagodnie obchodzącą się z tuszą jest twarde Evolution z RWS-a na przykład. I z Evo potrafi zwierzyna zawsze, mi to odchodzi zawsze, więc strzelam za łopatkę, także czy ja będę strzelał z Evo, czy ze Speed Tipa, czy w ogóle z nie wiadomo czego, to i tak pójdzie. Natomiast z Evo odchodzi troszkę dalej, ale uszkodzenia tuszy są naprawdę bardzo znośne. Natomiast jeżeli zbiorę na użytek własny, to ja nie strzelam w łeb, bo to w łeb to cała ta farba zostaje w mięśniach, trzeba by było szybko podejść do zwierzyny, wypatroszyć i rozciąć tętnicę na szynkach, tak, żeby ta farba całkowicie zeszła. Ja z reguły strzelam na komorę za łopatkę i tak się staram strzelić, żeby ta zwierzyna zawsze odeszła i wyfarbowała się. Jeżeli ona nawet na zewnątrz się nie wyfarbuje, to się wyfarbuje do środka i macie piękne, białe, czyste mięso. Więc jeżeli potrzebujecie amunicję, słuchajcie, będziecie strzelali na punkt skupu, no to weźcie amunicję bardziej twardszą. Zdecydowanie, przepraszam, na punkt skupu, jeżeli będziecie strzelali, weźcie sobie amunicję miękką, softpointa, ekspansywną, czy to będzie Speed Tip, czy SST, no nieważne, coś takiego, co będzie bardziej unieruchomiało zwierza w ogniu, tak? Ale pamiętajcie, że wszystkie softpointy i wszystkie SST-ki, speed typy, po prostu tego typu amunicja, czy nawet LDX od Hornadego, to są amunicje bardziej wrażliwe na przeszkody. Amunicja twarda, i tutaj mam na myśli Evo, Gecko Plusa, UMG, Sako Super Hammerheada, nie Hammerheada, tylko Super Hammerheada. To są amunicje bardziej odporne na przeszkody, ale bardziej twarde. Amunicje, które po prostu wchodzą i wychodzą. Na dużych sztukach zachowają się lepiej, na mniejszych ta energia przeleci. Więc tutaj nie ma złotego środka, nie ma. Pierwszym testem, który powinniście zrobić wszyscy, moi drodzy, wszyscy, którzy kupujecie amunicję, idziecie do sklepu, młodzi myśliwi kupują sobie broń, kupują sobie sztucer, czy kniejówkę, nieważne co, kupują sobie broń gwintowaną. To pierwszym testem po waszej stronie jest sprawdzenie skupienia. Wy nie musicie od razu korygować lunety, ale musicie oddać 3, ja oddaję z reguły 5 strzałów i patrzę, jakie mam skupienie. I też trzeba między bajki włożyć tych erotomanów, gawędziarzy z internetu, którzy uważają, że skupienie na poziomie 3 cm to już jest B. Ja bym sobie życzył, żeby 127 000 myśliwych w Polsce miało skupienie 3 cm na 100 metrach dla grupy 3 strzałów. Życzyłbym sobie tego. To jest praktycznie niemożliwe. I oczywiście ja mam swoje sztucery przystrzelane praktycznie w złotówkę. Natomiast jeżeli ktoś do mnie przychodzi i mi pokazuje przystrzelinę, tarczę i ma rozrzut amunicji na poziomie 4 cm dla grupy 3 do 5 strzałów, to łowiecko to jest wystarczająco. Większy błąd jest wasz celowania, u młodych myśliwych emocje, większy błąd jest celowania w nocy niż te 4 cm na 100 metrach. Naprawdę. Więc pierwsze co musicie zrobić, to sprawdzić skupienie, bo możecie się bardzo mocno zdziwić, że wasz sztucer, za który zapłaciliście powiedzmy 8000 zł i za paczkę amunicji, dzisiaj te ceny są jakieś w ogóle chore i abstrakcyjne, za paczkę amunicji daliście 300 i tam nie ma skupienia. I tam oddajecie 3, 4, 5 strzałów i rozrzut jest na poziomie 8-10 cm. To już jest niedopuszczalne. 10 cm rozrzutu to jest w ogóle dyskwalifikacja zupełna. Natomiast być może trzeba amunicję zmienić. Trzeba dopytać, jaki macie skok gwintu w lufie. Jeżeli macie skok gwintu powiedzmy mniejszy, czyli 1,9, 1,10, no to amunicja powiedzmy cięższa do danego kalibru powinna skupienie mieć lepsze. Jeżeli skok gwintu macie 12, 14, no to w tym momencie trzeba amunicję lżejszą, tak? Więc to są takie niuanse, ale od tego musicie zacząć. Przede wszystkim sprawdzić skupienie amunicji u siebie. Kupujecie, idźcie na strzelnicę, oddajcie 3 strzały, 4, 5, jeżeli to skupienie jest na poziomie, tak jak wam mówię, 3-4 cm, gdzieś nawet w prawo, w dół, w górę, nie ma znaczenia, skorygujcie, jest ok, możecie polować. I zachęcam was do jednej rzeczy, nie kupujcie, moi drodzy, nie kupujcie jednej paczki.
idziecie do sklepu, kupcie sobie 2-3 paczki. Ja zawsze uważam, że 2 to jest podstawa, bo wtedy macie amunicję jakby z jednej serii, z jednej partii. I ja jak wchodzę na przykład, to kupuję 10 paczek. Idę, mam 10 paczek, mam święty spokój. I jadę na strzelnicę i wyciągam przykładowo z losowych paczek, z każdej po jednej kuli i sprawdzam sobie skupienie. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby z którejś tam paczki był jakiś odskok. Jeżeli był, to z mojej winy. Dobra, to by było na tyle. Więc myślę, że komuś tam rozwiałem jakieś wątpliwości, jaką amunicję. Co do kalibru to się nie wypowiadam, to każdy sobie wybiera jaki chce. Natomiast z mojej strony ogólnie nie polecam żadnych magnumów, także tutaj wszystkie 300 WM, 7 Remington Magnum i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te magnumowe kalibry to ja tak jestem sceptycznie nastawiony do nich. Wszystkie z normalnej grupy 308, 3006, 764, 93, 8 i tak dalej, to są kalibry ok, także tutaj można z nimi swobodnie w Polsce polować. To by było na tyle. Myślę, że osoby, które do mnie pisały, rozwiałem im jakieś tam wątpliwości, może im trochę poszerzyłem horyzonty, żeby zobaczyli mniej więcej, o co w tym chodzi. I zacznijcie tak naprawdę od skupienia i sami popatrzcie, tak? Ja na przykład poluję cały czas z tym RWS-em Speedtipem, macie dokładny obraz tego, jak ta zwierzyna się zachowuje po strzale. No myślę, że ten obraz macie dobry, widzicie i na polowaniach zbiorowych, i widzicie na polowaniach indywidualnych. Nie wiem, ja nie narzekam, natomiast ja lubię zmiany i na pewno z tym Speedtipem nie zostanę, na pewno go zmienię, być może na RWS-a, ale innego, ale nie podejmę się wydania opinii po polowaniu 5 sztuk. To nie ma takiej możliwości. Ja muszę przepolować sezon, 2 sezony, chociaż sezon sezonowi nierówny, bo jeden myśliwy w sezonie strzeli 5 sztuk, drugi strzeli 105. Natomiast muszę strzelić kilkadziesiąt sztuk zwierzyny w różnych sytuacjach, na różnych dystansach, w dzień, w nocy, na 50 metrów, na 150, na 200, dzika 30 kg, dzika 100 kg, jelenia na takim dystansie, łanie, ciele i wtedy Wam powiem, czy ta amunicja jest dobra, czy nie. Także to by było na tyle. Jak wyjdzie zwierzyna, to się znowu z Wami połączę i coś Wam spróbuję pokazać i miejmy nadzieję, że wyjdą w ciągu dnia. W końcu te dziki się udało ponagrywać w ciągu dnia. Po tym deszczu jest taka szansa. Moi drodzy, jeszcze jeden temat, bo tak kamera mobilna już jest, także użytkownicy Facebooka już wiedzą. Tak naprawdę już jest cała skompletowana. W dniu dzisiejszym została dokompletowana absolutnie. Są 2 karty, jest statyw, kamera Sony AX53 i jest do tego torba, więc będzie mało tego, dorzucimy do tego GoPro, jeżeli ktoś będzie chciał, napisze mi w mailu, że chciałby jeszcze GoPro mieć, to dorzucimy 7 GoPro, z 4 baterie, kartę do tego, żeby mógł nagrywać. Powiem Wam, że no jest sporo zapytań, cieszę się bardzo, dziękuję Wam za odzew, bardzo dużo ludzi zaczęło pisać. Więc fajnie, cieszę się, że już tam już kilka takich projektów się szykuje. Zachęcam, jak macie ochotę, to naprawdę zachęcam, bo niech ta kamera krąży, ona ma nie leżeć u mnie w domu, ona ma biegać po Polsce. Odnośnie paru tematów, bo wiele osób tam do mnie pisze, znajomych, ty nie boisz się, wydałeś tyle pieniędzy, kamera pójdzie nie wiadomo do kogo. No nie, no osoba wiadomo, że ktoś to będzie nagrywał, no to musi być jakoś zweryfikowana w jakikolwiek sposób. Ja nie jestem od tego, żeby sprawdzać nikomu dowody, mi to jest niepotrzebne, ale przynajmniej w jakikolwiek sposób tą weryfikację przeprowadzić trzeba. Na pewno kamera będzie ubezpieczona i będzie umowa do tego, tak? Jak z wypożyczeniem, nie wiem, samochodu, czy z wypożyczeniem sprzętu z wypożyczalni. Więc tego typu umowę sobie skonstruuję, tam już ode mnie chłopak z firmy taką umowę będzie robił i no i ta kamera może do Was trafić, nie wiem, na 3 dni, na tydzień, będziecie polować intensywnie, zaplanowany macie urlop. Pamiętajcie, że to nie musi być tylko stricte z polowania. Ja bym chciał, żebyście ponagrywali, bardzo by mi zależało, jeżeli macie w kole starszych myśliwych, takich myśliwych, którzy potrafią opowiadać historię, żeby uwiecznić ich, tak? Nikt z nas nie jest wieczny, nikt, wszyscy odejdziemy na tamten świat, ale takie rzeczy powinny zostać, po to, żeby moje dzieci, wasze wnuki mogły coś takiego zobaczyć, mogły coś takiego przeżyć, wrócić tymi myślami do tych dawnych czasów. I naprawdę, jeżeli macie w kole osobę, może nie tyle w kole, może macie w domu, macie dziadka swojego, który potrafi opowiadać, macie jakieś fajne trofea, które mógłby opowiedzieć jakąś historię o nich, zapraszam. Słuchajcie, to nie chodzi o to, żebyśmy brali kamerę i biegali wszędzie po lesie.
bo tego polowania w Sudeckiej Ostoi to jest chyba aż nadto. Mi się tak wydaje, że chociaż miałem takie uwagi, że w maju było dużo imprez. No oczywiście, no było. Była impreza, był Dzień Dziecka, były zawody strzeleckie, był materiał nakręcony z konkursu muzyki myśliwskiej. Moi drodzy, no to jest też część naszego łowiectwa, tak? To nie tylko strzelanie. Więc staram się Wam pokazywać wszystko, to na ile jestem w stanie. Natomiast po to tą kamerę kupiłem, po to tą kamerę stworzyliśmy ten projekt, żeby krążyła po Polsce i pokazywała przede wszystkim ciekawych ludzi. My to będziemy, no chciałbym, żeby po prostu to gdzieś pokrążyło, nie wiem, Podlasie, Mazury, Bieszczady, Śląsk czy Wielkopolska, no cała Polska, tak? Jeżeli nawet gdzieś jesteście za granicą, nie wiem, polujecie w Anglii, chcecie pokazać jakieś polowanie w Anglii, dajcie znać, napiszcie, wyślemy do Anglii. Naprawdę to nie jest problem. Więc chciałbym, żebyśmy, ja na siebie biorę tą wysyłkę, już nie będziecie musieli ponosić żadnych kosztów, wysyłka będzie ubezpieczona po mojej stronie. Z Waszej gestii jest tylko nagranie, mniej więcej jakiś tam zarys, tego oczywiście na maila Wam podeślemy, jak byśmy chcieli, żeby to wyglądało, ale to jest tak naprawdę takie 2% tego, co byśmy sugerowali, 98% Wasza inwencja twórcza. Więc na spokojnie przemyślcie, macie kogoś, może polujecie w jakimś fajnym kole, które wymaga pokazania, bo macie mega gospodarkę, robicie urządzenia świetne, macie poletka zaporowe, robicie fajne zbiorówki, fajne bale myśliwskie, imprezy. No pokażcie to, otwórzcie się, wyjdźcie, pokażcie szerszemu gronu, żeby ludzie zobaczyli, że my myśliwi w Polsce to nie tylko chodzimy do lasu i zabijamy. Więc wielu członków PZD, którzy są członkami PZD 40-50 lat, nie zrobili w promocji łowiectwa kompletnie nic, więc myślę, że widzowie, osoby młode popatrzą na to z drugiej strony i też dacie coś od siebie, tak? Żebyśmy razem, wspólnie pokazali to łowiectwo z jak najlepszej strony. No to tyle, już więcej nie będę gadał, teraz to już naprawdę czekamy na polowanie, czekamy na zwierzynę i spróbujemy też, żeby te dziki nam wyszły za dnia. One tutaj naprawdę często wychodzą biały dzień i one po prostu chodzą, kręcą się. Nie, coś ostatnio nie chcą współpracować, albo są mega daleko, co widzieliście w tym materiale. Jakościowo ten materiał był przeciętny, ale no, nic nie zrobię. Padał deszcz, pochmurno, robiło się już szaro i było mega daleko. Natomiast no tutaj akurat, gdzie siedzę, to zawsze lubiły wyjść w dzień. Niestety ostatnio nie współpracują. Jelenie pewnie wyjdą standardowo, jakieś sarny się pewnie pokażą, może jakiś przechera, ale zależy mi na tych dzikach, żeby je nagrać normalnie w ciągu dnia. No zobaczymy. Posiedzimy, zobaczymy. Mamy pierwszego zwierza. Znowu blisko. Musicie mi wybaczyć, bo wygnę tak kamerę. Szóstak regularny. Muszę tę kamerę przestawić, będzie kiepsko. W mojej ocenie rogacz 4-5-letni. 4 na pewno, może 5 lat. To taki ładny, regularny szóstak. Nic nadzwyczajnego, zwykłe 300 gram po maks, więcej nie ma. Patrząc na niego, to chyba by się łapał na selekta. Chociaż może nie.
Moi drodzy, jest drugi zwierz, dokładnie drugi rogacz. Patrzcie. Taki trochę ciekawy, nie? Młody kozioł, moim zdaniem 4 lata. To jest jego trzecia głowa. Zobaczcie, jaki cienki kark. Niech obróci się do boku, to zobaczymy lepiej, co ma na głowie. O, tutaj jest ewidentnie szóstek nieregularny. Ale to taki rogacz. Nie wiem, średnio strzałowy. Znaczy inaczej, jeżeli ktoś by chciał strzelić selekta, to jak najbardziej się nadaje. Rogacz w 100% selekcyjny. Natomiast mi się wydaje, że potencjał jest przed nim. Takiej półtorej wysokości łyżek. Zobaczcie, plamka mocno widoczna nad wietrznikiem, biała. Bardzo mocno widoczna. Także cienki kark, chociaż z jednej strony jeszcze nie wybarwiony do końca. Widać na grzbiecie jeszcze tą suknię. No, zimową. Powiem wam, że no nie wiem. Moim zdaniem młody. Na pewno ja go strzelał nie będę. Niech sobie żyje. Rogacz taki. Szukamy czegoś lepszego. Przyjdzie ruja. Plan będzie niewykonany, wtedy przyjdzie czas na niego. Ale na razie niech sobie żyje. O, i poszedł do lasu. Moi drodzy, jest następny rogacz. Ten jest daleko, ale chyba najciekawszy z tych wszystkich. Spróbuję to zoomować. I teraz widzicie kości. Teoretycznie najsłabszy, ale go tak obserwuję. Jeszcze przez lunetę na niego popatrzę. Ale zdecydowanie chyba szydlarz, tak. O, są jelenie. Się zaczęło dziać. Teraz wam pokażę, panie. Tu szydlarzy widzę. To nie jest młody rogacz, kurczę, jak patrzę na niego. Wydaje mi się, że to nie jest młody rogacz. Jak mówiłem, jeleje standardowo tu wychodzą. Może być to nawet łania z poprzedniego odcinka. Zobaczymy, czy to coś jeszcze za nią wyjdzie, czy nie. Sam jestem ciekawy. Ale tutaj widać ewidentnie to młoda łania. Zaraz wam zoomuję. O. Możecie zwrócić uwagę na, że to młodziutka łania, zeszłoroczna. No będzie ta sama pani, która już tu była. O. A dzików nie było, tak nie ma. No i co? Dziki były. Przyszły pod samą ambonę z tyłu. W trzcinach. Słyszałem ewidentnie. Stały bliziutko, locha mnie ofukała. Pewnie dostała wiatru. Stały, nie wiem, z 3 metry od ambony. Maksymalnie. Gałęzie się połamały. No i poszły. Cofnęły się do tyłu, więc lipa. Myślę, że tu nie wyjdą. Tu chodzi 22:40. 22:30 jest. Pakuję się i spadam. Pojadę jeszcze po drodze, mamy jedne buraki. Zajrzymy na te buraki, co się tam dzieje. To jest ten sam rewir, na który jesteśmy wpisani. I zobaczymy. Może nóż widelec gdzieś tutaj one się na tych drugich burakach coś będzie. Także zapraszam. Jeszcze na taki mały rekonesans. Dojechaliśmy na drugie buraki i zobaczcie, jaka wataha dzików. Tylko to jest wataha, którą
Ja już znam, słuchajcie, to jest 5 loch prowadzących. Są od nas jakieś 200 metrów, nawet jeden jeleń się tu zawinął, nie wiem skąd, nie mam zielonego pojęcia skąd on się tutaj wziął, ale jest. I powiem Wam, że te dziki już kiedyś były w odcinku wcześniej i były nagrane, jeszcze były te małe, takie całkiem malutkie, to gdzieś chyba w kwietniowym albo początkiem maja się pokazały. No i widać, że są cały czas w tym rejonie i tutaj chyba tak naprawdę nie ma co strzelić, tak mi się bynajmniej wydaje. Ale widać, że tutaj ewidentnie sobie na tych burakach żerują, bo jesteśmy też na uprawie buraka cukrowego i one tutaj urzędują. Z tyłu jeszcze sarna, tam jest jedna, także tam jest uprawa koniczyny w ogóle. No ale nie da się ukryć, że robią tutaj szkodę te kabany. No nic, popatrzymy, co się tu jeszcze dzieje i spróbujemy je podejść, chociaż ja uważam, że tam nie ma co strzelić. Tam jeszcze widzę, że coś tam wychodzi z zboża. Jeszcze coś tam jest. No tutaj nawet widać, że jest jedzik. Jakieś dwa małe były. Nic. Wszystko przyszłość. Ale to musi jeść tyle dzików. Musi, jak wyrośnie, to będzie co robić. Nasze dziki widzę, że idą powoli w naszą stronę. Pierwsza to locha duża, prowadząca. Chyba taka cała przewodniczka tej watachy. One idą sobie w narożnik, także a te gdzieś tam będą podążać za nią. Nagrywam Wam, żebyście zobaczyli. Słuchajcie, do tych dzików jest około 200 metrów, także macie obraz w tym stelarze, żeby sobie popatrzeć, jak w nim widać. Tylko pamiętajcie, że z tym obrazem to jest różnie, dlatego że jak ja wrzucam to do komputera, to ten obraz jest jakościowo gorszy. Jak patrzycie w taki mały ekranik bezpośrednio w celownik, to jest lepszy. Zdecydowanie tutaj jest nieporównywalnie lepszy. Ale tutaj widać, o, zobaczcie, nie, to są same lochy tutaj. Wydaje mi się, że nic nie będzie do strzelenia, ale spojrzałem w lewo, zaraz Wam przejadę i o, tutaj mamy jeszcze sarnę, jeleń. Ja tu też sarna, tu jest jeleń dopiero. Tak, no ale popatrzcie dalej, bo już patrzyłem wcześniej, cyk, tu są następne dziki na tym polu. Tu jest pojedyncze, ale to jest lekka góreczka, więc nie wiem, trzeba będzie podejść, zobaczyć, co to jest za dzik. No i tu mamy następne. I tu mamy następne dziki. Tutaj też widać małe, więc... Ale tu wydaje mi się, że coś się powinno udać wybrać, bo tych małych jest zdecydowanie mniej. Pewnie jedna lożka tutaj prowadzi. No spróbujemy je podejść. I tu chyba lis. No dokładnie, jeszcze lis nam się pokazał w tym miejscu. No i nasza watacha już w narożniku pola, praktycznie przy lesie. Znaczy małe gania. No i jesteśmy już skupiliśmy się na tej drugiej wataszce. Spróbujemy podejść i wybrać odpowiedniego dzika, ale nie będzie to takie proste, ponieważ są tutaj małe. No i teraz jest kolejny argument na to, czy termo używać, czy nie używać, tak? No tutaj się wydawało, że jak się ganiają, możecie zobaczyć. Tutaj ktoś, kto ma termo dobre, to tak naprawdę zobaczy, czy to jest locha, czy nie locha, może sobie na spokojnie obejrzeć. No i tutaj zobaczcie, wygląda tak, jakby był pędzel, więc powiem Wam, że zaraz okaże się, że jednak nie, ale chciałbym, żebyście obejrzeli do końca, ponieważ głos dogrywam później, dlatego że na polowaniu kamera mi odmówiła posłuszeństwa i muszę po prostu ten dźwięk dogrywać później, co pewnie słychać. Natomiast tutaj, jak popatrzymy przez termo z boku, to widać, jakby był pędzel, tak? No i niestety, jak się okaże później, nie jest to pędzel. Będziecie widzieli zaraz. Tutaj oglądamy następnego dzika. Tutaj jest, te małe się tak kręcą od jednego dużego do drugiego. Tu jeszcze sobie ostrością się trochę pobawiłem, ale widać, że jednak
ten dzik, którego tutaj obserwuję, był dzikiem czystym, tak? Był na pewno dzikiem nieprowadzącym. I ten, który stoi tutaj, też jest dzikiem czystym. Tutaj to widać i ewidentnie widać, że jest to dzik płci żeńskiej, tak? Że teraz z tego, co idzie przodem do nas, to nawet, słuchajcie, taki trochę grubawy, baniaty, więc u mnie te dziki się dziwnie proszą, różnie, o różnych porach. Natomiast właśnie ten mnie tutaj najbardziej zainteresował, bo widać, że jest gładki. Od spodu nie jest to męski, ale na pewno nie jest to dzik prowadzący. Żadne sutki tam nie wiszą. Ten też by się nadawał do odstrzału, zwróćcie uwagę sami. Zaraz sobie popatrzymy jeszcze na te dziki. O. Dystans to jest około 130 metrów do nich było, więc no całkiem przyzwoicie widać. Tutaj już można byłoby się pokusić o strzał, chociaż ten z tyłu stojący to tak nie napawał optymizmem, ale po co jadę w tą stronę? Zaraz zobaczycie, że ten dzik, który został z tyłu z pędzlem, w cudzysłowiu powiedzmy, został całkowicie z lewej strony. Te małe dziczki sobie żerują z innymi dzikami i teraz będę chciał, żebyście coś zobaczyli, bo ja też się tutaj skupiłem na tych dzikach, oglądałem, żeby wybrać odpowiedniego i nie popełnić błędu. Tego nie jest to takie proste, mając nawet sprzęt naprawdę jakościowo dobry, bardzo dobry z wysokiej półki. Nie jest to takie proste, trzeba myśleć, co się robi. No i przede wszystkim obserwować, jeszcze raz obserwować i jak najbliżej się da podejść, tak? Tutaj widać po dzikach, że te buraki nie są już małe, więc podchód dalszy skutkowałby tylko tym, żeby te dziki nam zwiały, bo by usłyszały. Natomiast powiem Wam, że no 130 metrów, sprzęt bardzo dobry i nie do końca można było tak ocenić z biegu. Więc dzisiaj ktoś mi powie, że on ma lornetkę i on widzi, że on strzela z takiej watachy, wybiera dzika nieprowadzącego, to tak trochę niech pójdzie w totolotka puścić. Bo to jest niemożliwe po prostu. Nie mając termowizji dzisiaj uważam, czy noktowizji dobrej, uważam, że jest to niemożliwe. Natomiast tutaj właśnie zobaczcie, cały czas watacha jest, ten jeden dzik z prawej strony, który nas interesuje i ten, zobaczcie, gdzie został ten z lewej. O! I chciałbym, żebyście popatrzyli teraz na tego dzika. On został całkowicie z lewej strony. W pierwszej wersji oceniliśmy go, że ma on niby pędzel, no ale niestety to nie był pędzel, także Wam mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że to żaden pędzel nie był. Tylko to były sutki. Jak stanie bokiem, zobaczcie. Widzicie, że już jest więcej tych pędzli? O, tutaj widać idealnie. Co nagle się okazało, że ma 3 pędzle. I to była ta locha, która właśnie prowadziła te małe, które zupełnie odeszły od niej. Więc trzeba się zastanowić następnym razem. Tutaj to widać ewidentnie. Mimo że dzik właśnie odszedł od watachy, został z tyłu. No i teraz słuchajcie, skupimy się na tym dziku pierwszym. Ja już całkowicie byłem tutaj w 100% przekonany, że jest to dzik nieprowadzący, że będzie można spokojnie strzelić. I tutaj ewidentnie wcześniej oglądałem, ten brzuch był czysty, nie było tam fakt pędzla, więc wiedziałem, że będzie to dzik płci żeńskiej. Natomiast wiedziałem, że będzie to dzik 100% nieprowadzący. No tu jak widzicie jest ustawiony kiepsko cały czas przodem, ale już Wam mogę zdradzić, że za chwilę pokażę prawą połeć i padnie strzał, tak? No niestety ten dźwięk musiałem dogrywać w domu pod obraz, ale to może lepiej nawet to wyszło. No i już tu mamy dzika ustawionego. Już wiedziałem, że jest do strzelenia. Podłożę Wam dźwięk jeszcze strzału, żeby to wyglądało. No i sobie poszły tak. Już później straciłem rachubę, który to jest, ale już tutaj złapałem. Także na spokojnie te małe sobie uciekły, a nasz dziczek leży tutaj na burakach, tak? No tu jeszcze spiszę testament i praktycznie nasze polowanie dobiega końca. Teraz zobaczycie znowu obraz z polowania, bo wcześniej po prostu nie włączyłem nagrywania. No i moi drodzy, jesteśmy już przy dziku. W tle słyszycie samochody, bo to pole buraków jest przy drodze krajowej numer 8. No i co? Udało nam się upolować dzika. Już Wam go pokazuję, tylko jestem sam. Muszę się jakoś ogarnąć z tym. Tu jest nasz dzik. Widzicie? Dobra, robimy jakieś światło. W tej chwili to jest dziczek w granicach moje około 35 do 37 kg. Tak jak widzieliśmy na załączonym obrazku, czysty, nieprowadząca lożka. Wiedziałem, że to będzie dziewczyna,
Wiedziałem, że nie jest za duża, natomiast no, przypuszczałem, że będzie troszkę większa, ale wiedziałem na 100%, że będzie nieprowadząca. Czekajcie, damy ostatni kęs. Z racji tego, że jestem sam, to mi tak trochę niewygodnie jest, no, ale jakoś sobie poradzimy. Pieczęć. Pyk. Ostatni kęsik. Taki ładny, duży. Cyk. No i nasz dziczek udekorowany. Czekajcie, sobie to przełączę. O. No i nasze polowanie, można powiedzieć, dobiegło końca. Polowanie, bardziej to traktuję jako dyżur, taki trochę myśliwski obowiązek przypilnowania rolnikowi pola i tak naprawdę, jakbyśmy pojechali na następne pole buraku, byłyby pewnie następne dziki, na następne byłyby następne. Sami widzieliście, ile tych dzików było. Myślę, że tutaj było w granicach z tymi małymi, szacuję, w granicach 40 było na pewno, na 100%. Mogło być nawet więcej. Natomiast mówię, tutaj były warchlaczki w tej watażce. Natomiast była tam ta jedna, którą można się było bardzo łatwo pomylić. Słuchajcie, dlatego trzeba się podejść do tego zawsze na spokojnie, mając dobre termo. Tutaj w stelarze było widać naprawdę fajnie. I powiem Wam, że uważam, że sam fakt posiadania termo, czy będzie to termo na broni do strzelania, czy do patrzenia, no pozwoli Wam uniknąć pomyłki. Tutaj ten dzik został całkowicie z lewej. Ja byłem przekonany na pierwszej wersji, że jest to chłopak. Myślałem, że to wisi pędzel. Więc trzeba było poczekać, jak się obróciło drugą stronę, to tych pędzli nagle się zrobiły 3, więc to jakiś taki dziwny chłopak, więc tutaj no, ja uważam, że sprzęt robi robotę i ten, kto strzela teraz do lochy, a ma w ręce termo, no to robi to z pełną premedytacją. Ja się cieszę, że udało mi się od chłopaków z firmy Tanie Polowanie dostać tego stelara, że mogę z nim po prostu poużytkować, popatrzeć jak to wygląda. Uważam, że sprzęt fajny, naprawdę, polecam. Dobra, kończymy odcinek. Były dziki, były jelenie, były sarny. Mi się już nie chce jechać następne buraki. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia i też bór. Także trzymajcie kciuki. Jak Wy oglądacie to my gdzieś tam po Afryce biegamy i szukamy, że tak powiem, zdecydowanie innej zwierzyny, chociaż też parzystokopytnej. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji, zostawcie łapkę, jak Wam się podobało. Zaglądajcie na sudeckeostaja.com. Tam też będziecie mogli tego stelara kupić, więc myślę, że powoli, ale sukcesywnie rozwijamy kanał i rozwijamy się jako grupa, też właśnie dzięki Wam, i będziecie mogli uczestniczyć dzięki mobilnej kamerze tak bardziej czynnie. Do zobaczenia i dashboard.